Bardzo ładnie zachowany, czyściutki. Szczerze mówiąc, to nawet zupełnie nie pachnący używaniem. Tak jakby jest krzywo ustawiony, to znaczy ta oś wirnika nie jest centralnie po środku. Wolę najpierw rzucić okiem na silnik, niż włączyć go i narobić jakieś niepotrzebne szkody. Odczepiam tutaj te wszystkie przewody, kostkę sobie na razie odstawię. O, i teraz po odkręceniu przewodów możemy wyjąć ten silnik. Popękały, odłamały się mocowania, które tę pokrywę czy tę obudowę trzymają tutaj do silnika. Silnik tego samego typu KASB 7030 z zakładów w Brzegu. Akurat szczotki już widzę, że są bardzo dobre. Tutaj jest turbinka z podkładką. Zobaczcie, w 3 miejscach jest to kompletnie niestety odłamane. No, to się kurczę rozpadło. No dobrze, a spróbujmy w takim razie rozmontować ten drugi silnik, z którego ewentualnie chcielibyśmy wykorzystać tę osłonę. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten silnik, mam nadzieję, zreperować. Tutaj, nawiasem mówiąc, po wyczyszczeniu tego silnika widać, w jak ładnym on jest stanie. Zobaczcie, nawet mam wrażenie, że po tym nasmarowaniu troszkę lepiej te łożyska chodzą. Podkładka, tulejka. 5 na 6,5. Sprawdźmy tę drugą szczotkę. Wirnik zaczyna się powolutku obracać. Cześć! Dzisiaj na stole warsztatowym mam polski odkurzacz Gamma 2 z 1964 roku. To jest odkurzacz typu A6B, zresztą tabliczkę znamionową zaraz sobie jeszcze obejrzymy. To nie jest odkurzacz z mojej kolekcji, dostałem go dosłownie wczoraj w paczce od Rafała. Dopiero od dzisiaj zdążyłem ten odkurzacz rozpakować. Ja obiecałem, że ten odkurzacz tutaj razem na kanale przejrzymy, zobaczymy, w jakim jest stanie. Podobno nie działa najlepiej, trzeba sprawdzić, co jest ewentualną przyczyną. I obiecałem, że po tym przeglądzie ten odkurzacz wróci do właściciela, dlatego od razu po rozpakowaniu postanowiłem się nim zająć, żeby niepotrzebnie długo nie musiał tutaj u mnie leżeć, chociaż być może się okazać, że coś trzeba będzie do tego odkurzacza dokupić, coś trzeba będzie wymienić. No, wszystko to dzisiaj zobaczymy. Postaram się przynajmniej dzisiaj ten odkurzacz rozmontować, zobaczyć, co ewentualnie jest powodem jego, tak jak słyszałem, niepoprawnego działania. To jest, przyznaję, jeden z moich ulubionych typów starych polskich odkurzaczy, jedno z ciekawszych urządzeń i bardzo się cieszę, że wraca tutaj do nas do warsztatu i że wraca na kanał. Odkurzacze Gamma 2 już tutaj na kanale w oddzielnych odcinkach sporo oglądaliśmy. Zresztą w opisie tego nagrania zamieszczę linki przynajmniej do tych najważniejszych, najciekawszych filmów właśnie o różnych odkurzaczach Gamma 2 z różnych lat. No i tak jak już powiedziałem, bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy okazję obejrzeć kolejny taki odkurzacz, tym bardziej, że już dosyć dawno tego typu odkurzaczy tutaj nie oglądaliśmy. Także bierzemy się do roboty przy rozmontowaniu przede wszystkim tego odkurzacza, obejrzenia, w jakim jest stanie, no i sprawdzenia, co zrobić, żeby poprawnie działał. Powiem wam tylko jedną śmieszną historię, bo przyznaję, że jak tylko rozpakowałem paczkę, to ja zaraz ten odkurzacz rozpoznałem. Jeżeli ktoś z was śledzi ogłoszenia na portalach aukcyjnych, to mógł ten odkurzacz w ostatnich tygodniach widzieć, bo faktycznie był on wystawiony na sprzedaż, a żeby było śmieszniej, to ten odkurzacz był wystawiony, tak jak widziałem adres, czy tam ogólną lokalizację w ogłoszeniu o sprzedaży tego odkurzacza, dosłownie, nie wiem, 10 km ode mnie, w Warszawie, bardzo blisko miejsca, gdzie teraz się znajdujemy. No i wychodzi na to, że Rafał kupił ten odkurzacz z ogłoszenia, odkurzacz pojechał do niego do domu. Tam okazało się, że nie do końca dobrze działa, że coś trzeba będzie z nim zrobić, przynajmniej przegląd tego odkurzacza. No i wrócił tutaj do mnie praktycznie w okolice miejsca, z którego został kupiony. Także to jest troszeczkę zabawne i przyznaję, że nawet sam miałem ochotę, jak widziałem ogłoszenie z tym odkurzaczem, go nabyć, bo on jest w takim dosyć nietypowym, nie wiem,
jasno-brązowym, beżowym kolorze. No ale stwierdziłem, że jednak już tych odkurzaczy Gamma 2 mam dosyć sporo, nawet mam chyba jeden odkurzacz, co najmniej jeden z 64 roku, później go sobie zobaczymy, więc zostawiłem go dla innych kolekcjonerów, no i cieszę się, że trafił w ręce właśnie innego zapalonego kolekcjonera, nie tylko starych polskich odkurzaczy, ale w ogóle starych polskich urządzeń. Dobra, jeżeli chodzi o stan zewnętrzny tego odkurzacza, to on wygląda naprawdę nieźle, jest dosyć czysty. Tutaj jest jedno takie wgniecenie w obudowie, no ale to w funkcjonowaniu tego odkurzacza w ogóle nie przeszkadza. Najważniejsze, że nie są popękane te bakelitowe pokrywy. Dosyć ładny jest ten napis Gamma 2. Tak jak już powiedziałem, jest taki dosyć chyba rzadko spotykany kolor. Ja przyznaję, że chyba jeszcze tych takich jasno-brązowych odkurzaczy Gamma 2 nie widziałem. Chyba ten, który ja mam z 64 roku jest taki bardzo jasno niebieski. Widocznie wtedy właśnie przyszedł zwyczaj malowania tych odkurzaczy w różnych kolorach. Wcześniej widziałem najczęściej albo takie klasyczne w kolorze szarym młotkowym, albo czerwone, albo zielone, albo takie trochę zielone nakrapiane, tak jak malowano odkurzacze gdzieś, czy w ogóle urządzenia na przełomie lat 50. i 60. Ten mniej więcej jest już gdzieś z końca produkcji w ogóle odkurzaczy Gamma 2 w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego, bo od chyba roku 1965 produkcja tych odkurzaczy została przeniesiona do kętrzyńskiego Farelu. O tym już mówiliśmy, oglądaliśmy nawet tutaj na kanale taki odkurzacz Gamma 2 produkowany właśnie od 65 roku w kętrzyńskim Farelu, który troszeczkę detalami, rączką, wyłącznikiem, napisem różni się od tych odkurzaczy z Rzeszowa. Chyba jeszcze gdzieś na początku 65 roku te Gammy 2 w Rzeszowie powstawały, ale później już tylko w Farelu, zresztą dosyć krótko, bo później ich produkcję w ogóle zawieszono. Także to jest jeden z, powiedzmy, ostatnich egzemplarzy produkowanych w Rzeszowie. No, brak tutaj paska naramiennego, na którym można było ten odkurzacz przenosić podczas odkurzania gdzieś tam, nie wiem, na jakichś półkach. No ale może jeżeli gdzieś taki pasek niepotrzebny znajdę, kupię na jakiejś giełdzie, to go Rafałowi sprezentuję. Rzućmy sobie okiem szybciutko na tabliczkę znamionową, którą oczywiście też tutaj wyświetlę. Logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, RFSG Rzeszów. Odkurzacz numer chyba 59 000, nie jestem pewien, 281 chyba, typ A6B. 220 V, 50 Hz, 140 W, silnik 0,7 A, praca ciągła, druga klasa ochronności, urządzenie niewymagające uziemienia. Tutaj jest chyba poziom N, aczkolwiek nie widzę, no w każdym razie jest informacja o tym, że odkurzacz spełnia normy, jeżeli chodzi o zabezpieczenia powodowane o zabezpieczenie przed zakłóceniami powodowanymi przez pracę silnika tego odkurzacza. Cena 900 zł. Rok i tutaj jest chyba 1164. Tutaj jest stempel kontroli technicznej i jest symbol na dole. Przyznaję, że jakoś ja nie rozszyfrowałem, co oznaczały te numery tego symbolu. Może wy to wiecie. Dajcie proszę znać. Bardzo ładnie zachowana tabliczka, to jest też w sumie fajna rzecz. Korpus tego odkurzacza nie jest ani jakoś podrapany, ani zardzewiały. No tutaj jest wylot powietrza i mamy też gniazdko, do którego można było podłączyć dodatkową montowaną na wylocie powietrza suszarkę do włosów. Oglądaliśmy to już kilka razy przy różnych tego typu odkurzaczach Gamma 2. Oczywiście później też to wypróbujemy. No silnik najważniejszy w środku jest. Zaraz do niego zajrzymy. Także co, bierzemy się chyba za demontaż tego odkurzacza. Zajrzyjmy najpierw do worka na kurz. Zdejmuję pokrywę. Bardzo ładnie zachowany, czyściutki. Szczerze mówiąc, to nawet zupełnie nie pachnący używaniem worek na kurz. W środku odkurzacz w pięknym stanie, nie jest w ogóle zardzewiały. Takie troszeczkę mam wrażenie, tak jak sobie patrzę na prześwitujący tutaj przez te otworki silnik, że on ma tam tak jakby jest krzywo ustawiony, to znaczy ta oś wirnika nie jest centralnie po środku. Zaraz to zobaczymy. Dobra, stawiam ten odkurzacz pionowo i odkręcimy teraz tę pokrywę wylotu powietrza. Tutaj widzę, że są minimalnie ukruszone te mocowania stopki, ale to też w żaden sposób nie przeszkadza
w blokowaniu tej stopki w różnych pozycjach. O, przepraszam, tutaj będzie to teraz chyba widać. Jest tu z jednej strony troszkę ukruszone i tu z drugiej, ale to raczej nie w transporcie do mnie, bo widać, że jest to już chyba dosyć stare ukruszenie. Dobra, odkręćmy teraz 3 śrubki trzymające tutaj tę pokrywę silnika. Odkręćmy tutaj te 3 śrubki. Ja przyznaję, że świadomie nie robię w tej chwili testu tego odkurzacza, no bo skoro wiem, że są jakieś zastrzeżenia do jego działania, to wolę najpierw rzucić okiem na silnik, niż włączyć go i narobić jakieś niepotrzebne szkody. Teraz zsunę tę pokrywę silnika. No nie, jednak ten odkurzacz nie jest tak do końca nieużywany. Zobaczcie, on jest tutaj dość mocno zakurzony w środku, także na pewno był w użyciu, na pewno ktoś nim odkurzał. Kondensator chyba z zakładów Belma w Bydgoszczy, ale zaraz to sobie obejrzymy. Tutaj są do kostki przymocowane przewody idące do tego gniazdka elektrycznego zasilającego suszarkę do włosów. Ja je odczepię, żeby móc tę pokrywę odłożyć na bok. O, wyjąłem 2 przewody. Pokrywę tutaj sobie odkładam. Prawdę mówiąc, to żeby spokojnie wyjąć ten silnik, to najchętniej bym też odczepił przewody idące do silnika, bo inaczej one mi tu będą chyba troszeczkę blokowały możliwość wyjęcia. Aha, tam się... Okej, mam wrażenie, że tam się rozpadł w ogóle cały ten układ ssący. Tutaj ta obudowa silnika chodzi. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy o co z tym chodzi, co trzeba będzie zrobić. Tutaj mamy 2 przewody idące, te zielone, idące do kondensatora przeciwzakłóceniowego i dalej do uzwojeń silnika. O, i tutaj poza tymi zielonymi przewodami idącymi do kondensatora i do silnika mamy jeszcze 2 pary przewodów. Tu mamy przewód granatowy, biały, też ten biały i czerwony, i one są w oddzielnych osłonkach, więc zakładam, że te 2 albo te 2 idą do przewodu zasilającego i tak samo te 2 albo te 2 idą do wyłącznika. W tej chwili nie widzę, które są z przewodu zasilającego. Nie wiem, być może ten biały i ten niebieski są z przewodu zasilającego, a te są z wyłącznika. Zaraz to zobaczymy. W każdym razie ja odkręcę teraz te przewody od kostki i będziemy mogli spokojnie wyjąć silnik. Połączenie tych przewodów nie jest potem skomplikowane. Wszystko to sobie połączymy. Jak ktoś chce, to zawsze można sobie zrobić zdjęcie, jak takie przewody są do kostki przyłączone i ze sobą połączone. Ok, czyli odkręcam tutaj te 3 śrubki. Przepraszam. Wezmę sobie może troszeczkę drobniejszy śrubokręt. 1, 2 i 3. Odczepiam tutaj te wszystkie przewody. Kostkę sobie na razie odstawię. O, i teraz po odkręceniu przewodów możemy wyjąć ten silnik. A, tam w ogóle tutaj bardzo się rusza ta pokrywa bakelitowa układu ssącego. Momencik, tutaj została też w środku ta metalowa pokrywa. Powinno być to tak zmontowane, ale nie powinien się ten silnik absolutnie tak ruszać. Niestety obawiam się, że popękały, odłamały się mocowania, które tę pokrywę czy tę obudowę trzymają tutaj do silnika. Zaraz to sobie obejrzymy i on prawdopodobnie po prostu przy pracy wszystko to obcierało, także nie dziwię się, że pracował źle, czy że w ogóle się blokował i dobrze, że go nie włączaliśmy. Możliwe, że było to przedtem, zanim Rafał ten odkurzacz kupił, już pęknięte. Możliwe, że tutaj jest to uderzenie w obudowę, że kiedyś gdzieś u poprzedniego właściciela ten odkurzacz upadł, uderzył o coś
i prawdopodobnie wtedy widać, że to było dosyć mocne uderzenie, prawdopodobnie wtedy pękły też mocowania tej bakelitowej obudowy. Wygląda to na stare uderzenie, bo oczywiście mogłoby się okazać, że ten odkurzacz był na przykład źle zabezpieczony przez poprzedniego właściciela i jak Rafał go kupował, to w transporcie mógł równie dobrze zostać uderzony i wtedy też mogła ta część ulec odłamaniu, mimo że ten silnik teoretycznie jest tutaj dosyć dobrze amortyzowany w środku w tym odkurzaczu, no to jak faktycznie mocno uderzy, to może się zdarzyć oczywiście, że to pęknie. Tak przypuszczam, no niekoniecznie musi to być związane z tym wgnieceniem w obudowie, no ale widzę, że na pewno był ten odkurzacz albo mocno uderzony, albo spadł z jakiegoś stołu, czy gdzieś z jakiegoś wyższego miejsca, uderzył o coś i jest możliwe, że wtedy właśnie pękło tutaj mocowanie tej pokrywy. A może było ono fabrycznie źle wykonane i zobaczymy, zdejmiemy to i sobie obejrzymy. W każdym razie przypuszczam, że znaleźliśmy przyczynę, dla której ten silnik źle działał. Oczywiście zobaczymy, jak to wygląda, w jakim stanie są szczotki, jak będzie działał później. Cały kłopot polega na tym, że nie wiem, czy uda mi się znaleźć. Ja poszukam, mam jeden chyba gdzieś taki silnik, nie wiem w jakim stanie, ale jeżeli ma taką pokrywę silnika, czy taką obudowę tego układu ssącego, to postaram się to wymienić. Będziemy musieli to po prostu sprawdzić. Dobra, to na razie odstawię do wyczyszczenia. Sprawdzę też zaraz, czy mam jeszcze taką odgiętkę, żeby ją Rafałowi wymienić, no bo ta też już po prostu sparciała i się rozpadła. Ok, jeżeli chodzi o tę odgiętkę, to już mam dobrą wiadomość, bo zostały mi jeszcze dwie. Nawiasem mówiąc, muszę sobie takie zamówić, także spokojnie mogę tutaj jedną wymienić. Ona będzie troszeczkę dłuższa, prawdopodobnie mniej więcej gdzieś o taka, ale już w odkurzaczach Gamma 2 czy Gamma też takie odgiętki wymienialiśmy i wiem na pewno, że one tutaj pasują. Także to na pewno wymienimy. Natomiast druga, być może dobra wiadomość jest taka, że znalazłem w takiej bardzo zniszczonej Gammie 2, chyba z 1960 roku, silnik tego samego typu KASB 7030 z zakładów w Brzegu. To jest silnik tego samego typu, tylko zauważcie, on ma tę bakelitową obudowę, tę bakelitową osłonę troszeczkę krótszą. Nie ma tutaj po prostu tego kołnierza, który jest też w tym silniku, który tak zachodzi aż na blachy stojana. Ona nie jest ucięta, ona wyraźnie jest po prostu tak zrobiona, czyli zakładam, że w tych troszeczkę starszych, o kilka lat starszych, ten, tak jak powiedziałem, pochodzi z 60 roku, ten z 64. W tych odrobinę starszych silnikach prawdopodobnie te osłony po prostu były troszeczkę krótsze. No, ważna kwestia jest taka, czy mocowanie tej osłony do silnika w obydwu tych przypadkach jest takie samo. Jeżeli tak, to ją tutaj wymienimy, bo wydaje mi się, że klejenie tego nie ma sensu, to się bardzo łatwo rozpadnie, a w każdym razie spróbuję to skleić, ale wolę, żeby to stało gdzieś tam w odkurzaczu u mnie w kolekcji, natomiast żeby Rafał miał dobrze działający silnik. Także ja bym proponował, żebyśmy po prostu teraz ten silnik rozkręcili, wyjęli tę pękniętą obudowę i spróbowali ją zamienić na tą, która znajduje się tutaj przy tym silniku. No dobrze, ja odsunąłem na razie na bok wszystkie inne elementy tego odkurzacza, zostawiłem tylko ten silnik z uszkodzoną, oderwaną obudową, osłoną tego układu ssącego. No i musimy teraz ten silnik po prostu rozmontować. Ja odłożę tutaj na bok te gumki, które go trzymają w obudowie. Zajrzyjmy do szczotek. To też jest oczywiście ważny element przeglądu silnika. Akurat szczotki już widzę, że są bardzo dobre. O, całkiem długie szczotki. Druga pewnie też. Tak, spokojnie można je używać. A możemy odkręcić tutaj też tę klamrę osłaniającą łożysko. Możemy zdjąć mocowanie kondensatora. Kondensator sobie zaraz też obejrzymy. Wygląda trochę jak taki typowy z zakładów Belma w Bydgoszczy. Ale nie jestem pewien. Rzućmy na niego okiem.
KP500 i logo zakładów Belma, tak, jest tutaj. Sporo uszkodzonych tych kondensatorów do tej pory w różnych silnikach miałem. Tak naprawdę to warto byłoby go chyba też wymienić, ale z drugiej strony fajnie zawsze, jak przy takim urządzeniu jest oryginalny osprzęt, oryginalny kondensator, bo to jest jednak część tego zabytkowego urządzenia. Dobra, na razie go tutaj po prostu zostawię. Sprawdzimy później podczas działania, czy nie będzie powodował problemów, czy nie będzie jakiegoś zwarcia. Przykręcę tutaj na razie te śrubki, aczkolwiek później też to jeszcze wszystko odkręcimy, bo trzeba to będzie porządnie z kurzu wyczyścić. Ja tej klamry na razie tutaj specjalnie nie zakładam, bo jeszcze będziemy to zdejmować. Komutator wygląda nie najgorzej. Troszkę go też wyczyścimy. Dobra, to odkręćmy teraz tutaj tę nakrętkę na końcu osi wirnika. Tutaj wziąłem sobie klucz z nasadką 10. Tutaj zablokuję wirnik, bo z tyłu tak szczerze mówiąc, no może śrubokrętem bym go tutaj mógł... Nie, to jest tylko taka nakładka. To nawet nie mam za bardzo jak złapać tego wirnika tutaj z tyłu, ale tutaj go sobie przyblokuję. O, i odkręcam. Nakrętka. Teraz ułożę tutaj sobie z boku te wszystkie elementy układu ssącego. Tutaj jest turbinka z podkładką. Zaraz to sobie wszystko po kolei obejrzymy. Tutaj jest jeszcze pod spodem jedna podkładka. O, w ten sposób. Tulejka. Jeszcze jedna turbinka też z podkładką tutaj w środku. O, schodzimy. O, tak, tulejka na to. Tu jeszcze podkładka i tulejka pod spodem. O, w ten sposób. No i tutaj mamy tą naszą nieszczęsną. Zobaczcie, w 3 miejscach jest to kompletnie niestety odłamane. No, można by próbować, prawdę mówiąc, to kleić. Jeżeli by się dało, to wolałbym tutaj dla Rafała dać tę oryginalną fabryczną osłonkę, a ja tę spróbuję skleić, ewentualnie w jakimś jednym z moich odkurzaczy wykorzystam. Może właśnie przy tym silniku od tej innej starej gamy, no bo jak mi się to rozpadnie, to będę mógł to dosyć łatwo wyjąć, wymienić, a Rafał by miał z tym pewnie niepotrzebny kłopot. Także myślę, że lepiej taką klejoną zostawię u mnie, a tutaj, jeżeli tylko będzie pasowała, oczywiście założę tę od innego silnika. No, wygląda, prawdę mówiąc, to mocowanie bardzo podobnie. W najgorszym razie będziemy to kleić. O, tak i tak. Nie, to jest chyba dokładnie to samo. O, to się kurczę rozpadło. Jak to było? O, w ten sposób. Tu się wszystko odkleiło, pękło. No, nie widzę innej możliwości niż mocne uderzenie tym odkurzaczem o coś. Być może właśnie tak jak patrzyliśmy, to wgniecenie na obudowie zostało spowodowane jakimś upadkiem czy uderzeniem tym odkurzaczem i wtedy prawdopodobnie też, o, tutaj po prostu to wszystko odpadło. Chyba drugi raz się spotykam z takim uszkodzeniem. Może macie pomysły, czym takie bakelitowe elementy najlepiej byłoby skleić? Dobra, ja spróbuję to skleić, ale zobaczymy. Dobra, mamy silnik rozmontowany. Tutaj sobie zaraz wszystko wyczyścimy, sprawdzimy jeszcze działanie tego silniczka typu KSB 7030 z zakładów w Brzegu z 1964 roku. No te, prawdę mówiąc, te łożyska też już nie są takie najlepsze. Na pewno je nasmarujemy. A zajrzyjmy tutaj jeszcze też do tego łożyska.
No tutaj praktycznie nie widać smaru, ono jest prawie zupełnie suche. Ja je nasmaruję, nie będę go wymieniał. FLT, Fabryka Łożysk Tocznych, Poland. To jest tylko oznaczenie R7. No, muszę zmierzyć, przyznaję, że nie jestem pewien w tej chwili, jakie wymiary łożyska tutaj powinny być. Możemy też zajrzeć, przepraszam, jeszcze raz odkręcę te śrubki. Możemy też zajrzeć do tego łożyska z drugiej strony. Też trzeba będzie je nasmarować. Tutaj jest radzieckie łożysko. W tej chwili niedobrze widzę tutaj ten napis, ale zaraz sobie zrobię zdjęcie i spróbuję na nie popatrzeć. Chyba mniejsze, na pewno mniejsze niż to łożysko od strony układu ssącego i też wymagające na pewno nasmarowania. To radzieckie łożysko jest dosyć ciekawe. Ono nosi oznaczenie cyrylicą 4 GPZ. To był skrót od Четвертый Государственный Подшипниковый Завод, czyli czwarta państwowa fabryka łożysk. To była fabryka, która powstała w 1941 roku w ówczesnym Kujbyszewie. To jest dzisiejsza Samara nad Wołgą, a były to dawne moskiewskie zakłady łożyskowe ewakuowane właśnie do ówczesnego Kujbyszewa podczas wojny. I do dzisiaj istnieje tam czwarta samarska fabryka łożysk, a łożysko z tej fabryki widzieliśmy już na przykład w silniku odkurzacza Czajka, czy właściwie w tłumaczeniu na polski Mewa. No i zresztą z takim odkurzaczem i z takim silnikiem Czajka niebawem znowu będziemy mieć tutaj na kanale do czynienia. No dobrze, a spróbujmy w takim razie rozmontować ten drugi silnik, z którego ewentualnie chcielibyśmy wykorzystać tę osłonę. Tak samo zablokuję sobie tutaj. O, jest, poszła. Puściła nakrętka. No i też turbinka z podkładką. To jest dużo mocniej tutaj zapieczone wszystko. Też schodzi. Turbinka, podkładka. No dobra, i zobaczmy teraz, na pierwszy rzut oka wygląda to, o kurczę, troszkę większa jest chyba. Ale otwory na śruby są w tych samych miejscach. No, troszeczkę po prostu na boki bardziej wystaje, co nie powinno bardzo przeszkadzać. Musiałem tutaj psiknąć trochę WD-40, bo nie byłem w stanie tych śrubek odkręcić. Zwłaszcza jednej, ta wychodzi w miarę dobrze. No, ta się w ogóle, mam wrażenie, urwała. No trudno, będę się tym potem martwił. Chyba że taką osłonę można też ewentualnie od tutaj w te, tak, one też są gwintowane, w te dziury można, bo tą trzeba by rozwiercić i nagwintować. Dobra, zdjąłem, zaraz to sobie wszystko zmontuję, żeby mi się te wszystkie części nie pogubiły i spróbuję do tego silnika na przykład zamontować tę sklejoną osłonę. Możemy zaraz zobaczyć, czy będzie to możliwe. Chyba tak, te otwory na śruby się tutaj ładnie pokrywają. Dobra, czyli powinno też vice versa, odstawmy ten silniczek, powinna też ta osłona, ona tutaj nie jest popękana, pasować ewentualnie, o, super, do tego silnika. Będzie po prostu troszeczkę krótsza, ale tutaj cały ten układ ssący powinien, tak, pasuje wszystko, powinien dać się ładnie zmontować. Bardzo się cieszę. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten silnik, mam nadzieję, zreperować. Dobra, to ja sobie tylko założę tutaj z powrotem te wszystkie odkręcone elementy. No tutaj jedna śruba się urwała, muszę o tym pamiętać, ale mogę przykręcić do tych dwóch, a nawet do trzech. Taką osłonkę, ona i tak jest tylko dwiema śrubami przykręcona. Czyli tak, tu sobie zakładam podkładkę, turbinkę.
jeszcze jedną podkładkę. To tak pro forma założę, żeby po prostu nie zginęło. Tutaj jest jeszcze jedna podkładka na tej. O, tu sobie też psiknę, bo jest to już troszkę porzewiałe. I jeszcze podkładka. I tu pójdzie nakrętka. O, dobra, i tu pójdzie osłonka. I spróbuję w jakimś oddzielnym odcinku skleić tę osłonę układu ssącego i tutaj zamontować. Zobaczymy, jak to będzie działało, ile to wytrzyma. I jeszcze raz powtarzam, liczę na Waszą pomoc, na Wasze podpowiedzi, czym taki bakelit najlepiej skleić. Dobra, tutaj może jeszcze, zapomniałem, mogłem jeszcze jedną z tych śrub wkręcić. Dobra, ale zostawiam tutaj, wszystko to włożę sobie zaraz do pudełeczka i będzie to czekało na swoją kolej. A ja tymczasem przyniosłem tutaj odkurzacz i postaram się zwłaszcza ten cały silnik i tę obudowę wyczyścić i zaraz weźmiemy się za nasmarowanie tych łożysk i za ponowny montaż tego całego silnika. Miałem ten wąż tutaj wetknięty na wylocie powietrza z odkurzacza, czyli działało to jak dmuchawa. Teraz będzie działało jak klasyczny odkurzacz. Tutaj, nawiasem mówiąc, po wyczyszczeniu tego silnika widać, w jak ładnym on jest stanie. Zobaczcie, tutaj wygląda praktycznie prawie jak nowy. No, szkoda mi trochę wymieniać tego kondensatora na współczesny. Jeżeli on będzie działał, to w porządku, to go tak zostawimy. Może się zdarzyć, że w przyszłości ten kondensator przestanie działać, będzie powodował zwarcie, no to wtedy go wymienimy, ale przyznaję, że jest to jednak fajny zabytek, oryginalny kondensator zamontowany tutaj w tym odkurzaczu fabrycznie i ja bym go na razie zostawił. Tak samo tych łożysk bym nie wymieniał. Ja je wyczyściłem i zaraz je nasmarujemy, ale jednak fajnie mieć takie stare, oryginalne łożyska. Szczerze mówiąc, to wcale nie jest powiedziane, że dzisiaj wymienilibyśmy je na lepsze. Dobra, nasmaruję tutaj to łożysko, albo od razu dwa. Teraz to łożysko. Może możemy od razu tę klamrę tutaj założyć. I przykręcimy śrubki. Może tutaj będzie łatwiej to. No dobra, to teraz zakładamy tutaj tę naszą obudowę. I musimy ją przykręcić tutaj dwiema śrubkami.
Na szczęście rozstaw tych otworów jest dokładnie taki sam. Ok. Teraz się to ładnie trzyma. No już silniczek, czy właściwie agregat ssący, bo silnik jest tylko tą częścią agregatu ssącego, a nasz agregat ssący zaczyna nabierać kształtu. Nawet mam wrażenie, że po tym nasmarowaniu troszkę lepiej te łożyska chodzą. I teraz tak. Raz, dwa. Turbinka. Ja te turbinki też troszeczkę przeczyściłem odkurzaczem. Podkładka, tulejka, podkładka w tę stronę. Turbinka z podkładką i nakrętka na to wszystko. Teraz lokuję tutaj wirnik. To się ładnie ułożyło wszystko, chyba tak. Blokuję wirnik i dokręcam. Już powinno być wszystko mocno dokręcone i teraz ten wirnik może się tutaj spokojnie obracać. O nic nie będzie obcierał, bo tutaj ta obudowa wszystko w miejscu trzyma. To, co nam jeszcze brakuje, to jest tylko ta metalowa zewnętrzna pokrywa. No i teraz centralnie ten wirnik jest tutaj widoczny w tym otworze. Wcześniej był taki przesunięty, bo to wszystko się ruszało. No czyli mamy prawie silnik zmontowany. Zamontujmy teraz szczotki w naszym silniku, tylko pozwólcie, że jeszcze je sprawdzę, bo ja przyznaję, że nie pamiętam, jakie szczotki są w tych silnikach KSB 7030 z brzegu. Nie wiem, 5×6 na przykład. Sprawdzam tutaj w węższym miejscu. Tak, to będzie 5 mm, tutaj 4,93 mi pokazuje, 5 mm na 6,5. 5×6,5. Sprawdźmy tę drugą szczotkę. Tak. 5×6,5 będzie tutaj. 6,47 w tej chwili pokazuje. Ok. Jeszcze zanim zamontuję szczotki, wziąłem sobie tutaj taki bardzo drobniutki papierek ścierny i dosłownie odrobinę wyczyszczę ten komutator. Już obiecywałem, że zrobię w jakimś odcinku taką w cudzysłowie tokareczkę niedużą do czyszczenia komutatorów, w którą będzie można włożyć wirnik i obracając nim, na przykład przy pomocy wiertarki, ładnie takie wirniki czy komutatory w takich wirnikach czyścić, no ale muszę to jeszcze zrobić. Dobra, nie wygląda ten komutator jakoś bardzo źle. No to wkładamy tutaj szczotki. O, już. I wydaje mi się, że szczotki tam ładnie dotykają do komutatora. Zaraz to sprawdzimy miernikiem.
Ok, mam miernik ustawiony na sprawdzenie przejścia prądu, na sprawdzenie ciągłości obwodu. Dotykam tutaj do tych przewodów i mamy przejście prądu na obudowę silnika. Nie mamy. Teraz można by jeszcze troszkę poobracać tym komutatorem, żeby zobaczyć, czy gdzieś nie ma jakiegoś uszkodzenia. No zobaczymy, zaraz podłączymy go i sprawdzimy w praktyce. Podłączyłem ten silnik do tymczasowego przewodu zasilającego. Przewód mam podłączony do regulatora napięcia. Postawiłem go troszeczkę pod kątem, żeby mógł zasysać powietrze i uruchomię ten silnik na znacznie zmniejszonym napięciu. Zobaczymy, jak będzie pracował. Wirnik zaczyna się powolutku obracać. Jest troszeczkę głośny z tymi starymi łożyskami, mimo nasmarowania, ale nie jest, myślę, najgorzej. Ja bym to tak zostawił. Kondensator wygląda na to, że nic się z nim przynajmniej na razie nie dzieje. Jeżeli kiedyś będzie się coś działo, to go wymienimy na współczesny, ale tak jak mówiłem, wolałem zostawić tutaj taki oryginalny zabytek. Sprawdźmy jeszcze króciutko. Ok, wyłączam i myślę, że możemy ten stary silnik zamontować ponownie w odkurzaczu. Najważniejsze, że udało się nam naprawić tę jego główną usterkę, czyli tę oderwaną bakelitową pokrywę, która w ogóle uniemożliwiała poprawny ruch całego wirnika z tym układem ssącym. Myślę, że na tym ten dzisiejszy odcinek zakończymy. Chciałbym ten odkurzacz spokojnie w oddzielnym odcinku zmontować, bo mamy jeszcze sporo do zrobienia. Mamy tutaj odgiętkę przewodu do wymiany. Mamy jeszcze oczywiście cały ten odkurzacz do wyczyszczenia. Sprawdzimy wyłącznik w tym odkurzaczu, czy działa. Wydaje mi się, że dzisiaj i tak udało się nam sporo zrobić. Przede wszystkim udało się zdiagnozować, dlaczego ten silnik, tak jak słyszałem od Rafała, od jego właściciela, nie działał poprawnie. No po prostu była tutaj oderwana ta bakelitowa obudowa mocująca cały układ ssący. To się wszystko ruszało, w związku z tym ruszał się też cały ten silnik w tej obudowie. Tutaj te turbinki obcierały o tę pokrywę. No na dłuższą miarę, na dłuższą metę nie miało to szansy prawidłowo działać, a wręcz ten silnik mógł kompletnie się zablokować i ulec uszkodzeniu, ale rozkręciliśmy to wszystko, wyczyściliśmy, wzięliśmy taką bardzo podobną, troszeczkę krótszą obudowę od silnika identycznego typu, tyle że troszeczkę starszego. Przypominam, to jest silnik typu KASB 70x30 z zakładów w Brzegu z 1964 roku, a tę obudowę wzięliśmy od dokładnie takiego samego typu silnika, tyle że z roku 1960. Ona tutaj bardzo ładnie pasuje i myślę, że powinno to w ten sposób też zupełnie dobrze działać. Tamtą obudowę postaram się skleić
i może wykorzystam w jakimś innym silniku na próbę, no ale chciałem, żeby właściciel tego odkurzacza, Rafał, miał pewność, że mu się to nie rozklei i że znowu ta awaria się nie powtórzy. No i sprawdziliśmy też działanie tego silnika po podłączeniu go przez regulator napięcia do prądu, do zasilania, do troszkę zmniejszonego napięcia. Sprawdziliśmy, że w sumie działa to całkiem nieźle. Nasmarowaliśmy tutaj też stare, oryginalne łożyska w tym silniku. Został tutaj jeszcze stary, oryginalny kondensator przeciwzakłóceniowy typu KP500 z zakładów Belma w Bydgoszczy. Można by się ewentualnie też zastanawiać nad jego wymianą, ale ja przyznaję, że bardzo lubię, jak takie silniki mają, na ile to jest możliwe, oryginalne elementy. Więc po prostu ten kondensator przeciwzakłóceniowy tutaj zostawiam. Można by go kompletnie wyciąć, ale ja go tutaj zostawiam. Nie zamieniam go też na współczesny. A jeżeli podczas działania tego odkurzacza kiedyś dojdzie do tego, że ten kondensator ulegnie uszkodzeniu, że odkurzacz zacznie powodować zwarcie, no to wtedy po prostu poproszę Rafała o ponowne przysłanie tego odkurzacza i ten kondensator przeciwzakłóceniowy, no wymienię już na współczesny pewnie, bo tych oryginalnych kondensatorów Belma z początku lat 60. nie mam. Ale szkoda byłoby w jakiś sposób uszkadzać, w cudzysłowie, ten oryginalny silnik z 64 roku, wymieniając ten kondensator już teraz. Także to jest chyba wszystko na dzisiaj. Zostawiam ten silnik na razie na stole, a ja wezmę się zaraz w następnym odcinku przede wszystkim za wyczyszczenie tego odkurzacza, co nawet nie będzie bardzo skomplikowane, bo on nie jest bardzo brudny. Sprawdzimy, tak jak powiedziałem, wyłącznik. No i zamontujemy tutaj nową odgiętkę, bo ta, jak widzicie, kompletnie się rozpadła. Mam praktycznie identyczną, może troszeczkę dłuższą tego typu odgiętki już w takich odkurzaczach Gamma 2 wykorzystywałem. Dziękuję Wam jeszcze raz za dzisiaj. Cześć i widzimy się, mam nadzieję, niedługo w drugiej części tego odcinka o odkurzaczu Gamma 2 z 1964 roku. Odkurzaczu, który do przeglądu przysłał do mnie Rafał. Rafałowi oczywiście też bardzo za możliwość przeglądu tego odkurzacza dziękuję. Cześć, do zobaczenia.